Słuchałem Państwa po godzinie 14, a tymczasem okazało się, że Chris wraz z małżonką, osobą towarzyszącą mógł teraz i proszę nie brać tego nam za złe, że jesteśmy niesłowni, po prostu tak wyszło. Ja myślę, że wszyscy czekają już od 13. No właśnie, Marcin Rzyski, Chris the Burgh. Dzień dobry. Dzień dobry. Hello, Chris. Dziękuję. Hello. I think what you say, dobry dzień? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I Sławek nawet się nauczył Chris mówić. Sławek. Dobry słuch. Chciałbym zacząć od tego, że to wielki zaszczyt dla mnie porozmawiać z Chrisem Burgiem, bo jego muzyka towarzyszy mi po prostu przez całe życie, od samego początku. Hello, Chris, and I have to say it is a big honor for me to talk to you. I've been listening to your music literally all my life since the very beginning. Thank you very much. Well, it's a pleasure to be back here again. It's my second visit to Poznań. And also to be here on International Women's Day is a great honor for me. To druga wizyta Chrisa w Poznaniu. Bardzo się cieszę, że znowu tutaj może być. I jeszcze dodatkowo się cieszę, że w taka specjalna okazja. Exactly, International Women's Day. I know that women inspired many of your songs. Do you think love for women is like the main fuel for us men in our lives? I think the book about how to understand women is a very, very big book. But I do my best. And music is one of the ways that you can put across your feelings, your emotions, because everybody falls in love, everybody knows a heartbreak. And that's, I suppose, the reason I write songs like that. Zapytałem, czy kobiety, jak wiadomo, są wielką inspiracją dla wielu piosenek Chrisa. Czy uważa, że to jest takie paliwo dla nas, właściwie mężczyzn, ta miłość do kobiet? No i właściwie poniekąd powiedział, że tak, że oczywiście wszyscy się zakochujemy, wszyscy mamy problemy, także sercowe, no i takie piosenki także są potrzebne. Wspomniał także, że książka o tym, jak zrozumieć kobiety, jest bardzo ważną książką. Na podorędziu każdego mężczyzny musi być. Tak. Ale proszę zwrócić uwagę, jak pięknym tembrem głosu Chris mówi tak. To się zgadza. Państwo pewnie to dobrze słyszą, jeśli mają dobre głośniki oczywiście też. Teraz chciałbym zapytać o Stare Miasto w Poznaniu, bo wiem, że Chris zanim przyjechał tutaj do naszego studia, to bardzo mu zależało na tym, żeby zobaczyć jednak właśnie część Poznania. I know you really wanted to see Old Town here in Poznań. Did you manage to see it and did you like it? I've seen a little bit of it, certainly the first visit. The second visit today, I only came in yesterday late, and after I go to the venue to do my sound check, I hope to have a little time to go and see the town, and the Old Town in particular, because I love history, and I know quite a lot about the Polish history, which is fascinating. Jak Państwo być może przed momentem usłyszeli, Chris the Burgh dzisiaj jeszcze nie miał jednakowoż okazji, żeby zobaczyć Stare Miasto w Poznaniu. Już wcześniej, kiedy tutaj gościł, miał taką okazję i zobaczył. Dzisiaj ma zamiar jeszcze znaleźć chwilę po próbie dźwięku, która czeka go dosłownie za kilka chwil. Bardzo go to interesuje, ponieważ interesuje się historią i wie dużo na temat Polski. Exactly, you have to know much about Poland because everywhere in the internet we can read about your interest in the First and Second World War. So you have to know many things about our dramatic, tragic history. Absolutely, yeah. Well, I've come to this country many times in the past. For example, there was a town called Zielona Góra. Zielona Góra? Zielona Góra, I've been there, of course, and your capital is in Krakow. And I studied European history in Trinity College in Dublin. So I have a great interest. And also I'm very lucky in my career to be able to travel around the world and come to places like Poznań. Chris powiedział przed chwilą, że tak naprawdę poza dwoma okazjami, kiedy przyjechał do nas zaśpiewać, to był także ileś innych razy w Polsce, właśnie ze względu na swoje zainteresowanie historią. Bardzo się interesuje I i II wojną światową, o czym można przeczytać wszędzie w internecie, jeśli ktoś już czyta na temat Chrisa the Burgha. No i w związku z tym przyjeżdżał tutaj do nas już nie raz właśnie w tej sprawie. Studiował historię, bardzo się tym cały czas interesuje. No i w związku z tym dużo wie także na temat właśnie naszego kraju.
Do you know about our country? Mam taką ciekawostkę dla Chrisa a propos pewnej piosenki, której nie można było grać w Polsce. Do you know that in the 80s, in the first years of the 80s, you were on the list of the banned artists, really. One of the songs, your songs were banned from the radio. I think I know which one. Was it called Moonlight and Vodka? Yes, exactly. Moonlight and Vodka. It was I think she's working for the KGB. That dancing girl is making eyes at me. I think she's working for the... I'll tell you a funny story another time. It was about the president, Mikhail Saakashvili from Georgia. He had this record and he had a big problem with the KGB. Proszę, no, prezydent Gruzji Saakaszwili miał problemy z KGB właśnie w związku z tym, że posiadał tę płytę Man on the Line, na której była piosenka Moonlight and Vodka, która była zakazana w polskim radiu. We were listening to the album on the Polish radio without this song. Oh, really? Yes, they cut it out. That's a pity. Well, tonight, obviously, I'm doing the concert in the arena. And although I talk quietly, I sing very loudly. And people know me for songs like Missing You and Lady in Red. Yes. But I also have Don't Pay the Ferryman, High on Emotion, Man on the Line, you know, really strong rock songs as well. So we'll be doing a lot of them tonight. Jak Państwo usłyszeli, nie tylko ballady na Dzień Kobiet przygotowane będą dzisiaj wieczorem, ale także będą te bardziej rockowe, energetyczne utwory, które zresztą dobrze znamy, chociażby z anteny Radia Poznań, ale słuchamy ich od połowy lat 80., tak jak High on Emotion czy Don't Pay the Ferryman. I have to ask you about this 82, 84 and 86, because I think that there were breakthrough years for you, because before you were recording subtle, delicate, you know, folk ballads, you know. Well, there was one big album in that time called Spanish Train and Other Stories, which became a huge record across Canada, South Africa, and in Scandinavia. But it was with those songs, Don't Pay the Ferryman, High on Emotion, and Lady in Red, suddenly it became a worldwide thing. And even now, Lady in Red is a huge song in America. They don't know who Burgh is. In Russia, they know Burgh for Lady in Red. But then, obviously, since then, I've made about 8 or 9, 10 more albums since then. And there's a new one just come out called A Better World. So I'm very interested in writing songs still. But can you remember that time in your life when you became a world superstar? How did you feel with it? Very exciting. Today, after 10 years of recording, really, yeah? Yeah, but I mean, it was like a slow rise, you know, South America, Canada, a little bit in the United States, and then in the UK and so on. Germany is a very big country for me now, and I was ready for it. A lot of young people today, when they do these television programs, they become instant stars like that. Exactly. But they're forgotten about. They're like a shooting star. Ching, boing. Yeah. But it, you know, now I've written 300 songs and I've made 25 albums, so there's a lot of music behind me. So. Wspominaliśmy ten moment, kiedy Chris de Burgh z artysty takiego trochę niszowego, który prezentował trochę folkowe, czasem art rockowe, nawet klimaty dla jednak mniejszej publiczności. Potem nagle stał się wielką, wielką gwiazdą światową i jak się czuł w tym momencie, to było w latach 82, 4, 6, kiedy powstawały jego wielkie światowe przeboje, tak jak Don't Pay the Ferryman, potem High on Emotion i Lady in Red. Powiedział coś bardzo ważnego chyba także dla dzisiejszych młodych artystów właśnie, że owszem, ta wielka kariera, ten wielki sukces przyszedł dopiero po 10 latach od debiutu, ale tak naprawdę to wszystko szło w dobrym kierunku, był na takiej fali wznoszącej, takim systematycznym wznoszeniu i dzięki temu był przygotowany do tej kariery późniejszej, a dzisiejsza młodzież, która gdzieś tam w jakichś talent shows, prawda, wygrywa i od razu staje się wielką gwiazdą, to nie mają tego przygotowania. Chris 300 piosenek, 25 albumów i dopiero się wtedy zaczyna mówić o światowej karierze. Tak jest. Jak Państwo słyszeli, 20 parę albumów. Ostatnio rozmawialiśmy o tym na naszej antenie i pytaliśmy naszych słuchaczy. Natomiast nie możemy nie zapytać też o dwie rzeczy, które często zahacza się, gdy rozmawia się z Chrisem de Burghem. Czyli po pierwsze, urodził się w Argentynie, czy coś z tą Argentyną jeszcze ma wspólnego, a po drugie, że ma mistrz świata w najbliższej rodzinie. To może najpierw Argentyna. You were born in Argentina. Yeah, but
Do you still feel connection with this country? Do you visit it? Do you have? I do visit from time to time, but it was the country of my birth, so there is a connection. It's because it's geographically a long way from where I live in Ireland, and I must say, in my country, in Ireland, there's a lot of Polish people come there, and we welcome them, and they work fantastic. Hard work and interesting jobs, and we welcome them into Ireland, and we're very pleased to have the countrymen in my country. Jak Państwo słyszeli, zdarza mu się odwiedzać Argentynę, chociaż jest to oczywiście bardzo daleko. Sporo tam Polaków także spotykano i Irlandczyków, z którymi jest postrzegany jako Irlandczyk, choć tak naprawdę ojca miał Anglika, a matkę. Tak, tata był dyplomatą i stąd też te podróże po świecie Chrisa. No i Chris mówi jednak, że uznaje za swój kraj Irlandię. And it's interesting that before your big success in UK and America, you had big success in South America, right? That was accidental. Interesting accident. It is an interesting. I don't think it was because I mean the big success was really in Brazil initially, which is not a great friend of Argentina. So, okay. But it's interesting for me to listen to my old records because my voice has changed as a singer. As you become older. But people tonight in the concert, they will hear me singing the same notes as 30 years ago, no problem. Lots of water, good Polish food and wine. Okay, we have to write it down. Co trzeba robić, żeby głos dobrze pracował, nawet po tylu latach w branży i nawet najwyższe dźwięki będzie dzisiaj wyciągał w arenie Chris de Burgh, tak twierdzi. To wspomnieliśmy o tym, że urodził się w Argentynie i tak się złożyło przez przypadek, jak twierdzi Chris, że akurat w południowej Ameryce najpierw osiągnął sukces, zanim się udało w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych. Uważa, że to jest przypadek, no bo tym bardziej, że Argentyna, że w Brazylii ten sukces był największy, a Brazylia z Argentyną się jakoś tam szczególnie nie lubią. Can you tell us how does it feel to have Miss World in the closest family, really? Well, that was an accident, actually. She was just another accident. A student, and somebody saw her, and she looked very beautiful, and she went into this competition, had no idea, and suddenly becomes Miss Ireland, and then, incredibly, out of 106 young women, she became Miss World. And people look at me and they go, how can you be the father of Miss World? Well, my wife is just outside, and if you look at her, you'll understand why our daughter is tall and beautiful instead of small like me. Zapytałem, jakie to jest uczucie posiadać w najbliższej rodzinie Miss Świata, bo tak się zdarzyło, że Rosanna, córka Chrisa, była. Wystarczy spojrzeć na moją żonę, tak powiedział przed momentem i wtedy wiadomo, skąd to się bierze. To się stało zupełnie przez przypadek. Ktoś gdzieś na ulicy dosłownie wypatrzył, zaprosił do konkursu. Najpierw się udało w Irlandii, a potem na całym świecie. One of my friends said to me that Chris de Burgh is like Mick Jagger. He never stops. Like he will never stop touring. Is it true? Well, not exactly like Mick Jagger. He's got a different background to me. But no, I still enjoy it very much. I have a big world tour coming up starting in the autumn. And we're going to do about 40 dates around Europe. 2 years ago, I did 68 shows in 12 different countries. And I'm lucky because I'm healthy. And the most important thing, if people want to see you. I mean, tonight here, I believe there's more than 2,000 people coming to the arena. And if people want to see what I do, fantastic. So just before we go, I want to say one thing. Today is International Women's Day. All you men must get the chocolates and the flowers and look in your lady's eyes and sing these words. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. Yeah, I almost cried. Thank you. Thank you. Czy Państwo słyszeli? Wszyscy mężczyźni teraz, jest prośba od Chrisa de Burgha, do wszystkich mężczyzn, którzy nas w tej chwili słuchają. Po pierwsze czekoladki, tak? Po drugie kwiaty, a po trzecie macie spojrzeć głęboko w oczy swoim kobietom i zaśpiewać, albo powiedzieć chociaż, że nigdy nie widziałem, żebyś tak pięknie wyglądała, jak wyglądasz dzisiaj.
Dziękujemy, Chris. Thank you very much for your visit in our studio. Lovely. A ja dla państwa mam podwójny bilet na koncert. To już ostatni w studiu. No, Marcin, nie płacz, proszę ciebie. Tutaj się wzruszył się chłop. Is crying. Oh, nice. wow. Very nice. And nice. Yes, beautiful. 71 601 ostatni i to jest bilet, na którym poproszę, żeby Chris się podpisał. Okay. To będzie podwójny bilet. Oh, yes. Sign it for our listeners. Absolutely. Okay? So, I to jest, proszę państwa, taki bilet, na którym Chris się podpisze. SMS 70. Right w tej now. chwili to robi. Proszę robić zdjęcia. Jest tutaj setka fotografów z tajma, z polityki, z wprostu do rzeczy. Wszystko tutaj jest. SMS 71 601. Proszę wpisać wyraz Radio Poznań bez polskich znaków i razem. Proszę bardzo. Proszę. Thank you. That's for me. You're the one. What time is the concert? What time is it? What time is 19? 9 o'clock. Oh, it's 7 o'clock. Okay, I'll be there. Have a lovely evening here in Poznań. Thank you very To u much. was nie ma 19? All the women, yeah, indeed. U nich nie ma 19, zapomniałem. Kompletnie postradałem zmysł przy tym chłopie. Fantastycznie wygląda, świetnie śpiewa. Niesamowita to dla mnie informacja, że pracując z głosem można nawet być troszeczkę młodszym niż Chris, ale jest perspektywa rozwoju głosu. Thank you very much. Thank you. Dla państwa 71 601 Radio Poznań, imię i nazwisko. Podwójna wejściówka na koncert Chrisa de Burgha dziś w Arenie.